Widzu na naszym Discordzie znajomi znajomego przebudził grubego. Tak więc na dzisiejszy odcinek wpuszczamy grubego. Ale moment, nie tego grubego. Tego grubego wpuszczamy. I to nie byle gdzie, bo gruby wyląduje, zostanie wpuszczony do niemieckiej Mittelafryki. Oczywiście w końcu na Kaiserreduksie przygody grubego Göringa i jego spaczonej wizji afrykańskiego safari. Zapraszam bardzo serdecznie. Zanim jednak przejdziemy do naszej kolejnej spaczonej historii, którą wam przedstawię, do rozsadzenia Mittelafryki, a potem wielkiej plemiennej wojny z grubym jako safari na czele, wspomnę tylko o pozostałych kanałach i socialach, bo faktycznie już nawet mi widzowie wypominają, że Zając nie reklamuje kanałów sociali, także Zając przypomina, że jest kanał na YouTubie, kolejny, zajęczy, z filmami total warowymi, gdzie co drugi dzień więcej pojawiają się odcinki. Jest kanał z powtórkami bezpośrednio streamów, wszystkie powtórki streamów można oglądać, co my tam przechodzimy, robimy na streamach. A z pozostałych sociali, których Zając nigdy nie reklamuje, więc dzisiaj o nich wspomni, to jest Discord znajomych znajomego, gdzie Zając codziennie wraz z gronem ekspertów przesiaduje i sobie można pogadać na różne tematy. Oraz zajęczy profil na Twitterku, zwanym obecnie Xem, gdzie zwykle Zając siedzi i stalkuje innych, ale też można tam zajrzeć, zafollowować, czasami jakieś ciekawe posty wrzucamy, także koniec krótkiej autoreklamy, wszystkie linkacze macie w opisie tego filmu. No dobrze, tematem przewodnim dzisiejszego odcinka jest gruby wpuszczony na salony safari afrykańskie, tylko pytanie, gdzie jest gruby? No żeby był gruby, to trzeba będzie tą Mittelafrykę rozsadzić, także teraz naszym jedynym zadaniem, jak zwykle się dba o tą Mittelafrykę, albo jak grasz Kaiserem, to modlisz się, żeby ta Mittelafryka nie wykipiała, bo siedzisz sobie w Berlinie, mówią ci pilnuj Mittelafryki, bo wykipi, a ty mówisz wystrypi, nie wykipi, mruk, bo patrzysz na syndykalistów, robisz mruk i Mittelafryka wysrypiała. Także my dzisiaj zaczynamy od rozsadzenia niemieckiej kolonii w Afryce. A właściwie kilku niemieckich kolonii, bo to nie jest jedna Mittelafryka, to jest dużo Mittelafryk. I ty dostajesz Mittelafrykę, i ty dostajesz Mittelafryki. A wiecie, kto na razie nie dostał Mittelafryki? Gruby. I my to zmienimy. Ty, a tego kiedyś to nie było. Patrzcie, jakie decyzje tu będą. To jest w ogóle cała niemiecka Mittelafryka wycięta z Madagaskarem. Tak dość naturalnie granica tego tworu wygląda. Tych ziem niemieckich. Pierwsza informacja o grubym, jaki ją zaszczyca nas Lord Kaiserreicha, a właściwie Kaiserreduxa, to informacja o tym, że gruby jest w partii NKG. Partii, która jest za dość mocną centralizacją całej Mittelafryki oraz jeszcze większym wyzyskiwania tych terenów ludności. Z tym, że nasz gruby nie dość, że jest z tej partii, to jeszcze ma swoją małą, wewnętrzną, tajemną, ukrytą partię, która jest jeszcze bardziej spaczona i dąży do niezależności Mittelafryki, w sensie do wyzyskiwania lokalsów, ale niezależności jako równemu cesarstwu niemieckiemu, a nie jako kolonia. Tak. I on tu jest. I mu rośnie poparcie. Może Mittelafryka potrzebuje więcej spaczonych ścieżek. Tak. I jak to zawsze na Kaiserreichu bywa, giełda w Berlinie wykipiała, wysrypiała. Kryzys dotknął Mittelafrykę i to w znaczącym stopniu. I kryzys gospodarczy zbiega się z odejściem od władzy głównego gubernatora całej Mittelafryki. I pojawia się problem, kogo teraz wybrać. Możemy od razu, co ciekawe, władować Göringa z jego partią młodych, ambitnych oficerów, którzy chcą drastycznych i przełomowych zmian w naszej kolonii. Albo możemy utrzymać obecną władzę, powiedzmy, weteranów wojennych, którzy cały czas rządzili republiką. Myślę, że my wrzucimy tutaj od razu grubego. Bo mam szprytny plan. Mam szprytny i spaczony plan. A jak ktoś ma sprytny i spaczony plan, znaczy jak Zając ma sprytny i spaczony plan, to wiedzcie, że się będzie działo. Także od razu pozwolimy Göringowi rozwiązać ten problem. I teraz zobaczcie, mamy młodego, ambitnego, przystojnego, jeszcze nie tak grubego pana Göringa, który przejął władzę w Mittelafryce. I wraz z panem Göringusiem mamy cały szereg reform, który ma pomóc wyciągnąć Mittelafrykę z kryzysu ekonomicznego, jak na przykład zwiększona sprzedaż opium, handel opium, być może handel mówiącymi narzędziami z Mittelafryki. Któż wie co tam w tej spasionej... Ty, on nawet ma tutaj jakieś zarysowane kości policzkowe, patrzcie.
Gruby jeszcze nie był grubym. Czasy, kiedy gruby nie był grubym. Oraz jak wybieramy opcję pana Geringusia w naszej Mytolafryce, to mamy to drzewko. Z tym, że pan Gering, on nie chce uratować Mytolafryki. To jest podwójna gra. Pamiętajcie, Gering tutaj występuje niczym Littlefinger z gry o Tron. Chaos jest drabiną. On zajął stanowisko szefa Mytolafryki, żeby ją zdetonować od środka. Taki jest plan, chyba. Tak mi się wydaje, że dobrze robimy. Także w tle Radia Zając z pytaniem, czym jest Deutsche Vaterland przy tych wszystkich naszych duchach narodowych, pojawia się rosnący dług oraz ekonomia, która całkowicie zapadła. Także myślę, że możemy rozpocząć od sprzedaży opium. Kaiser podpisał papier, wpuścił Grubego na Mytolafrykę. Stało się, oficjalnie. Gruby za aprobatą Kaisera rządzi Mytolafryką. Problem jest jednak w tym, że w tym spaczeniu jest metoda i nawet grając pod Grubego i tych młodych oficerów są decyzje, opcje, aby tą Mytolafrykę uratować. I pewnie jest taka opcja i to jest wszystko przygotowane, jednak przypominam, że naszym celem jest rozsadzenie Mytolafryki, także musimy udawać. Tak więc musimy odpowiednio wybierać opcje, aby przypadkiem nie zastępować postępu rozpadu Mytolafryki. Kwiecień 36. A Gruby już walczy z Polską. Mam nadzieję, że odcinek nie przymula. Nie, Polska poszła w republikę, a Kajza powiedział, no, nie będzie republiki. To wyobraźcie sobie, co by spotkało Poliaków, jakby poszli w syndykalistów. Ja śmieszkowałem na porządku, ale tu faktycznie poza tym opium są opcje takie, które jednoznacznie pokazują, z czego słynie Afryka. Krwawe diamenty. Tu trochę korupcji, Gering bezpośrednio może troszeczkę zarobić na tym kryzysie. A tu odniesienie do wykorzystywania, że tak powiem, narzędzi mówiących. Trzeba uważać, żeby ten odcinek nie został zdjęty w świetle YouTube'owych spaczeń. Także trzeba spaczyć, ale nie zostać zbanowanym. A może pan Gering coś tam dla siebie, ale troszeczkę odłoży. A wiedzieliście, że prywatnym prawnikiem naszego Grubego jest nie kto inny jak Hans Frank? W Berlinie coraz częściej wychodzą na jaw różne przekręty i dosłownie dzikie spaczone akcje naszego Grubego w Mytolafryce. Z handlu narzędziami mówiącymi, opium, wspieraniem swojej ukrytej partii, bo nasz Gering nie występuje jako ta partia skrajna, tylko powiedzmy ci młodzi oficerowie. Także mamy człowieka, który mówi, że mamy swoje prawa i będzie o nas dbał. Taki Mytolafrykowa wersja Better Call Saul, a poza tym zauważyłem, że przywódcą naszego rządu jest nie kto inny jak Reinhard Heydrich. Także trio, które się świetnie dobrało do poszerzania swojej mafijnej działalności w Mytolafryce. Jednym z zadań Mytolafryki jest zarządzanie Madagaskarem. Na Madagaskarze przywódcą jest niejaki Heydrich i pojawia się problem z imigracją Rzymian na Madagaskar. Możemy albo zablokować cały napływ rzymiańskiej imigracji na Madagaskar oraz do Ugandy, albo przeznaczyć część funduszy mytolafrykańskiego skarbca zasilanego handlem opium i tak dalej na budowę świątyń dla nich, żeby ich udobruchać. Wiecie co? My tu przeznaczymy część funduszy dla Rzymian, bo przypominam, że w tym uniwersum Heydrichie, Grube, Geringi i tak dalej to są dobre chłopaki. Oni tu nic złego jeszcze nie zrobili, także spaczenie naszej rzeczywistości i ich historię trzeba odstawić na bok, bo jesteśmy w Kaiserreichu. Tutaj w Kaiserreichu to są dobre chłopaki. Dowódcą armii Mytolafryki może być Mbappé. Mbappé jest dowódcą armii Mytolafryki. Niesamowite. Czemu oni naszego Grubego nazywają Madmanem, no? On nic szalonego jeszcze nie zrobił. Nie, a tak szczerze, to tu jest naprawdę ciekawa, fajna mechanika i historyjka. Ja większość eventów wam niestety przeklikuję, bo nie jesteśmy w stanie tego pokazać na odcinku. Ale ta szkoda, że my tą Mytolafrykę musimy rozsadzać, bo tu faktycznie jest potencjał do grania jako scentralizowana, mocna kolonia niemiecka zarządzana przez Grubego. Oho, przypał. Przypał. W Berlinie odkryli, że Gruby część bogactwa Mytolafryki wykorzystuje dla siebie i rozpoczęli śledztwo. Spróbujemy unieważnić to śledztwo? Berlin się troszeczkę zdenerwował na naszego Grubego, że ten uniemożliwił przeprowadzenie śledztwa w sprawie znikających finansów w Mytolafryce. I możemy zrobić dość niebezpieczny krok i ogłosić Mytolafrykę niezależnym krajem.
Albo możemy wsadzić grubego na statek i niech popłynie do Berlina, żeby walczyć w sądzie o sprawiedliwość. Myślę, że gruby by poleciał jolo. Myślę, że gruby poleciał jolo. Co złego może się stać? Ej, poważnie, tym niezależnym Geringiem faktycznie można uniknąć rozpadu Mittelafryki i jednocześnie pójść w tą skrajną, niepodległą mittelafrykową opcję. Ale my chcemy chaosu. My potrzebujemy chaosu. Dzisiaj Gruby wygłosił pamiętne przemówienie w radiu, które usłyszało większość kontynentu Afryki, a zwłaszcza Mittelafryka, mianowicie Gruby wezwał do zlikwidowania wszystkich zagrażających odśrodkowych elementów oraz unieważnił wszystkie traktaty, przywileje królów, gubernatorów poszczególnych regionów Mittelafryki. Zażądał bezwarunkowego, złożenia przysięgi bezwarunkowej lojalności. I nagle w Afryce zrobiło się cicho. Gruby wygłosił swoje płomienne przemówienie w radiu i w całej Mittelafryce nastała cisza. Nie dochodzą do niego żadne telefony, raporty. Jego administracja, jego biuro powoli pustoszeje, wszyscy go unikają, a garnizony pustoszeją i żołnierze rozchodzą się do domów. To nie wygląda za dobrze, pomyślał Gruby, przegryzając chrupiącą kajzerkę. Gruby zdał sobie sprawę, że przeholował. Oj, zdał sobie sprawę, że przeholował zbyt szybko, chciał zaprowadzić swoje rządy w Mittelafryce i odłączył się jednocześnie od Reichspaktu. Dlatego z grupą swoich lojalistów wycofał się do swojego prywatnego zamku. Co ciekawe, jest opcja, że możemy chyba kosztem political powera dosłownie uniknąć rozpadu, tak mi się wydaje. Że Gering mógł utrzyma kontrolę w Mittelafryce w najczarniejszej godzinie. Natomiast dla fabułki lore Gruby wycofa się do Geringi. Tak jest, stworzy swój prywatny kraj, Geringia, skąd poprowadzi rekonkwistę i spróbuje wskrzesić potęgę Mittelafryki. Oj. Mamy grubego, ale nie. Poważnie już abstrahując troszeczkę od naszej spaczonej fabuły, to spróbujemy kiedyś zagrać sobie jeszcze raz Mittelafryką pod grubego i przeprowadzić te reformy i stabilizację Mittelafryki bez wojny. Bez wojny. Gruby patrzy. Gruby cię widzi. Gruby cię widzi. Czy on ma naszyjnik z palców? Okej. Nie mam pytań. No dobrze, nasz Gruby uciekł do Geringi, do Der al-Salum i mamy wojnę z Deutsche Mittelafryką, tylko ta Deutsche Mittelafryka chyba powinna się dalej rozpadać, bo jeżeli mamy walczyć z całą Mittelafryką, to będzie drobny problem. Dobra, mamy, poszczególne state'y się rozłamują, urzędnicy, nie wiem kto teraz rządzi Mittelafryką, aha, nikt nie rządzi Mittelafryką, no to... Powiedzmy, ale tutaj naszych populistów byliśmy. Tak, próbują utrzymać porządek po ucieczce Geringa do Geringi, jednak poszczególne state'y zaczynają się wyzwalać, wszyscy ze wszystkimi zaczynają walczyć. Nawet dziwni syndykaliści się... Ty masz drzewko! Ale tu jest potencjał, ja nie wiedziałem, że ty masz drzewko na Kaiserreduksie. Ten zamek Grubego w dżungli, to on faktycznie tu jest. Patrzcie, on sobie zamek zbudował, prywatną posiadłość, jego festung, jego osobiste Enzik Mittelafryki. To już wiadomo, na co szły pieniążki z korupcji i handlu opium. Gdzie Gruby położył swoją morfinkę. I teraz Gruby sobie siedzi w tym swoim zamku, zapija morfinką i mówi, ale naważyłem bygosu. Ponad 100 różnych plemion i zarządów po poprzednich koloniach francuskich i angielskich powstało, aby walczyć o... Co jest burdel w Afryce? No trzeba to tak nazwać. Chaos. Chaos! Ale wraz z rozpadem Mittelafryki więcej naszych generałów i popleczników o, jest Hans Frank. Udało się dotrzeć do Geringa w jego zamku. Nawet mamy Seppa Dietricha, tego Dietricha. Steinera mamy! Adi, ale to nie ten Adi. Do hit. I teraz zaczyna się właściwa przygoda naszego Grubego, gdzie mamy nowe drzewko. Ono jest niewielkie i chyba nowego nie dostaniemy, ale to jest drzewko polegające na tym, żeby Gering stworzył swój mroczny plan nad władzą
nad wszystkimi ziemiami dawnej Mittelafryki. I wszystkie te plemiona, te wszystkie dziwne twory, które się wytworzyły, są celem Göringa, aby zaprowadzić porządek. Jest i Heydrich! Wszyscy się spotkali! To są dobre chłopaki, oni dobrze robią. Oni chcą wielkiej Mittelafryki. W uniwersum Kaiserreicha, a właściwie Kaiserreduxa, nasz gruby stracił oko, bo jakiś lokalny szaman, wódz plemienny nie chciał wpuścić grubego do wioski. I była bitwa i gruby stracił oko w czasie tej potyczki i przez to uzależnił się od morfinki. Wiedzieliście, że gruby był zwolennikiem ekologii i parków, które miały chronić zagrożone gatunki przed wymarciem. Nawet bawił się w, może nie park jurajski, ale próbował wskrzesić, a właściwie przywrócić rasę Turów do życia. Także nasza Göringia jest miejscem dla miłośników natury i łowów, bo ktoś na te zwierzęta w parkach musi polować. I w ogóle swojego tygrysa mianował ministrem spraw wewnętrznych. Rozumiecie? Tygryska, który obniża opór przeciwko okupacji. Człowiek sobie siedzi, klika, robi spaszone rzeczy na Kaiserreduxie, a tu dwie ciekawostki o zielonym napitku prosto z Germanii, czyli o Jägermeistrze. Mianowicie na początku Jägermeister był robiony jako ocet, dopiero potem przerobili to na wino z dużą ilością, a właściwie alkohol z dużą ilością ziół. Wiecie, kto był jeszcze fanem Jägermeistra? No kto mógł być fanem Jägermeistra? No właśnie. Prawdziwy Reich Jägermeister. Przebrnęliśmy przez wszystkie rozdziały naszego drzewka, które teraz umożliwią nam początek rekonkwisty Mittelafryki. Cała Afryka Środkowa. Dawne niemieckie kolonie, pogrążone w chaosie, poznają ciepły dotyk naszego grubego Göringa. No chyba, że dołączą do Ententy, to wtedy problem. Ty, co jest młyn, bo się Osman rozpada i Południowa Afryka nas zaatakowała. Dlaczego Południowa Afryka nas zaatakowała? Czemu mamy... A, bo wy walczycie... Co wyście zrobili? Okej, nie wiem co się wydarzyło, ale Południowa Afryka postanowiła zaatakować Ententę i naszego grubego. Nie wiem czemu nas wciągnęli do tej wojny. Kolejna z ciekawostek. To powstał rzymiański state na Madagaskarze. Tu jest state lokalsów, a tu są Rzymianie. Więcej jest tych rzymiańskich state'ów. Anglo-Jewish Protectorate of Uganda i oni wszyscy mają drzewko. Ej, Kaiserredux jest piękny. Kaiserredux jest piękny, więc to jest piękniejsze, że możemy rozpocząć naszą rekonkwistę. I zaczniemy od tej Ugandy. Uganda zabezpieczona, ta dziwna, totalistyczna Kenia z tym Obamą walczy z Somalią, więc my wykorzystujemy moment i wbijamy w środkową Afrykę. Tutaj jest dosłownie przebicie przez dżunglę jedną prowincję po długości i nasze dywizje Göringa, kawalerii i naszych specjalsów dżunglowych się rozlewają, żeby zająć te tereny. Właściwie bonga kelgijskiego, tak. Gdzieś tu dawno temu dywizje Bebiciego tworzyły legendę bonga kelgijskiego. Teraz my, grubym, po raz kolejny wyzwalamy bongo kelgijskie. Chyba że nas podcinają. W ogóle w tym bongu kelgijskim jest frakcja najemników. Najemnicza frakcja bonga kelgijskiego, uwaga, z drzewkiem na Kaiserreduxie. Tu można grać dosłownie jakimś największym gównem w środkowej Afryce, a i tak będziesz miał content i zabawę. Piękno Kaiserreduxa. Drugi Weltkrieg w Europie. Kaiser kontra komuniści. Co to za jakiś nudny pojedynek? Tu są dopiero pojedynki, patrzcie. Obecnie Göring walczy o zabezpieczenie całego bonga kelgijskiego. Przywrócimy porządek w dawnej niemieckiej kolonii. Jak Ententa wchodzi do wojny, zawsze jest takie walnięcie porządne. Jak ma się Imperium? No Imperium ma się średnio, z do Göringia ma się wybornie. Pamiętam ten region. Tutaj dżungle zamieniają się w góry, a w te góry zamieniają się w gigantyczny atryszyn. Na szczęście armia naszego Göringa pod dowództwem Adiego, dżunglowego szczurka skaveńskiego, daje sobie radę i podporządkowuje dawną niemiecką kolonię. Hans Hultig. Widzę, że też mają drzewko, tu wszystko ma drzewko, nieważne czym grasz, nieważne co się w tej Afryce wyzwoli, jaki karaczan mały, wszystko ma drzewko, wszystko ma fabułkę. Niesamowite. Kolejna wojna, w ogóle tutaj Rosja zamieniła się w różowych Sowietów z Bukarinem. Patrzcie jaka różowiutka Rosja.
Jeżeli chodzi o drugiego Weltkriega, to zamuła totalna. Francuzi zajęli jedną prowincję z Verdun, pod Metz się przesunęli, czyli powtórka I wojny światowej. I mają totalistyczną Belgię po swojej stronie. Bebici jest? Bebiciego nie ma. Nawet Mozleja nie ma. Oj, źle się polosowało, źle się polosowało. Tak natomiast obecnie wygląda nasza Gruringia i przygotowujemy się do wojny z... O, was wyrzucili z sojuszu. Dobra, ale i tak czy siak będziemy walczyć z osią arabską. Tak jest, rozpoczęły się walki w południowym Sudanie z Egiptem. Nasze dywizje na szybkości wykorzystują atak z zaskoczenia i pod osobistym przewodnictwem grubego z Dzidą. Gruby z Dzidą biegnie przez sawanę, polując na lokalsów i tego, i puszując wojska egipskie. Nasza armia Geringowa właśnie wzdłuż Nilu podąża i walczy z całą osią arabską. Nasze dywizje zrobione pod specjalców górskich, wszystkie buściki tutaj na Kaiserreichu, na Kaiserreduksach jest sporo boostów pod templaty specjalców, także ładnie sobie puszują jeszcze. Nasze lotnictwo... Aha, nie ma lotniska. No dobra, ale kasiki latają, coś tam bobią. Coś tam bobią. Göring powiedział, że albo robimy przewagę w powietrzu, albo nie jest grubym. A że gruby jest grubym, także mamy przewagę w powietrzu. Choćbyśmy jej nie mieli. Oho, Delta Nilu, czy nas zatrzymają tutaj? Jakieś papety kairowe przyszły, zajęliśmy Port Said, Suez zabezpieczony. Aleksandria odcięta! Może część dywizji trochę pomanewrujmy do Bengazji. Może tutaj przez Tobruk przejedziemy niczym Bebici i Rommel. Bitwa o Aleksandrię. Kto by przypuszczał, że jako gruby będziemy wyzwalać Aleksandrię? Ale keski spadają. O Jezus, ale my tę platę zrobili. Ciu i nasze Messerschmittały, zwycięstwo. I co, my całą oś arabską zabierzemy? Jacie. Nie, panie Kaiserzu! Panie Kaiserzu! A mieliśmy stworzyć Goringię, zanim Kaiser od nas odejdzie. No nic, nasz gruby się nie pochwali przed papciem Kaiserem, jak odbudował Mittelafrykę. Pewnej nocy Grubcio obudził się i zdał sobie sprawę, że ma misję do wypełnienia. Dokładnie tak, mamy do zabezpieczenia Afrykę Zachodnią. Dawna niemiecka kolonia również powróci do Geringii. A mogliśmy to wszystko utrzymać. Gering był blisko zapewnienia nie dość sobie dominującej pozycji w Mittelafryce, to jeszcze uniknięcia rozpadu Mittelafryki. Ale tak, myślę, że jest zabawniej. Tak, myślę, że jest większy Totalenkrieg. Generalnie gospodarka i dobrobyt naszej Mittelafryki, a właściwie Geringii, polega głównie na handel i handel nie do końca legalnymi rzeczami, jak opiumy, inne dragi, krwawe diamenty, inne surowce wydobywane w Afryce po niskich kosztach za pomocą narzędzi mówiących. A to wszystko jest nadzorowane przez Geringa ze swojego pałacyku w dżungli, gdzie w przerwie od zarządzania tym swoim kartelem afrykańskim rozkoszuje się w używkach i safari. Chaos jest drabiną. Stworzyliśmy coś pięknego. Generalnie fabułka pana Geringa sprowadza się również do tego, że jest traktowany jako wódz plemienny i na przykład swój gabinet w swoim zamczysku zdobi głowami pokonanych wrogów. Tak, dokładnie tak. Także to jest wódz Gering, gruby wódz. Gruby wódz. I stało się w listopadzie 1941 roku, po kilku latach pacyfikacji, podbijania i duszenia rebelii lokalnych plemion, gubernatorów i afrykańskich państewek, Gering zjednoczył całą Mittelafrykę, nawet zajął ziemię osi arabskiej przypadkiem, które gwarantowały sojusz poszczególnych plemion koło Sudanu. Także Geringowi udało się zrobić coś, czego nikt nie pomyślał. I teraz, aby podkreślić swoją odrębność od berlińskich biurokratów i Kaisera, Gering postanawia się koronować na, uwaga, króla Afryki. Geringia od dzisiaj będzie królestwem Afryki, a Herman I, nasz Grubciu, zostanie królem. Także long live the king of Africa. Proszę bardzo, mamy Królestwo Afryki, nowa flaga i jest nasz gruby w koronie z jednym okiem. Generalnie tutaj fabuła, historia i te eventy, których wszystkich wam nie miałem jeszcze okazji pokazać, to jest taki gruby, jakby podróżował do jądra ciemności. Tak, im dłużej gramy tym grubym, im więcej robimy tutaj zbrodni wojennych, tym bardziej się zatraca w tej Afryce.
Ty, jest nawet tego. Jest nawet evencior Kaiser Reduksowy. Gering spacyfikował Mittelafrykę. Ciekawe, czy jakbyśmy zrobili to w administracyjny, pokojowy sposób i nie doprowadzili do upadku Mittelafryki, też by było zaliczone. Nice. A, to nawet jest odwołanie do tego. Do jądra ciemności. I to by było tyle, jeżeli chodzi o fabułkę i historię Mittelafryki, a właściwie Geringi z grubym Geringiem na czele. Tutaj są, moglibyśmy jeszcze ewentualnie prowadzić wojnę i wejść drugiego Weltkriegu po stronie Niemiec, bo tutaj Republika Francuska się rozpadła na niezależne, syndykalistyczne, afrykańskie staty, ale myślę, że to już możemy sobie pominąć. Generalnie to jest taki półmemiczny kraj, ta Geringia, ta Mittelafryka Reconquista. To drzewko jest niewielkie i poza tam wewnętrznymi przemyśleniami, rozterkami, zbrodniami wojennymi Hermana, no to dalej fabuły eventów nie ma. Także myślę, że tutaj możemy postawić kropkę nad i w wyrazie wielka, potężna Geringia. Dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie odcinka do końca. Kłaniam się niziutko, do następnego. Cześć, cześć.